tym regionie pan Lipton zakupił pierwsze pola herbaciane. To właśnie tutaj zaczęła się herbata. Dzień dobry. O! Dzień dobry! No jest ostro, biorąc pod uwagę, że nasz sprzęt jest sprawny w 20% technicznie, on tym przeglądu w Europie nie przeszedł. Tutaj na Sri Lance, kiedy jest pogrzeb, nikt nie zakłada czarnych ubrań, żeby... Zobaczcie, jak pięknie zachowana stacja w takim angielskim stylu wręcz. Witam serdecznie w nowym odcinku. Tutaj Hania z kanału Studio Rozmów by Hanna. A moi drodzy, my tutaj tankujemy z szefem. Szef nam tankuje, żebyśmy tam nie odwalili cymbała. Benzyna 279 ichniejszych rupii. I my teraz zatankujemy. Tutaj mamy litraż. Do pełna tankujemy. My przyjechaliśmy, nie wiem, może z 80 km przez te góry. Full. Kurde, to jednak więcej myślałem, że spalił skubaniec. A jednak nie, tysiak. We go. Sorry, 12 zł wyszło. 12 zł na nasze tankowanie do full wyszło. Tutaj? Wyobrażacie sobie, tu prosto. Wyobrażacie sobie, jak dziwnie jest jechać na rondzie nie w tą stronę, co trzeba? Masakra! Lewa, Tomek, do lewej. Do lewej, zapominam. Normalnie zapominam, jak sandała kocham. Moi drodzy, taki początek odcinka. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, żeby to się wszystko dobrze kręciło i wiodło. Tutaj dworzec autobusowy. Zerknijcie sobie. Są jakieś białe twarze, tutaj przychodziły. No, myślę, że to jest niezła sieka, jeżeli byśmy jechali autobusem, ale to też miałoby swój urok. Nie mówię, że to by było złe. Panie, ale tuk-tukiem to jest wygoda. No nie no, to jest luksus, to jest totalny luksus. Tu chodzisz, plecaka nie nosisz. Ja już zapomniałem, co to jest ciężar plecaka. No jest tutaj trochę białych ludzi, ale takich, co prowadzą tuk-tuk, to tylko widzieliśmy raz. Raz, to prawda. Tylko raz byli biali za fajerą tuk-tukową. Źle pojechałem. Powiem wam, moi drodzy, że zjeżdżanie z tej górki jest naprawdę stresujące. Tutaj Hania nawet może Jestem potwierdzić. balansem, ja muszę tak prawa, lewa. Prawa, lewa, ale trzeba się naprawdę naciągać przy tych zakrętach, lewo, prawa. I to powiem wam, zjeżdżamy z 1000 chyba tam 800 w dół. No jest ostro, biorąc pod uwagę, że nasz sprzęt jest sprawny w 20% technicznie, on tym przeglądu w Europie nie przeszedł. Nie ma opcji. Poszło, mordo. Po heblach poszło, nawet hamulce odżyły, których nie było słychać przez kilka dni. Moi drodzy, sprawdź lusterko, czy tam co tam się dzieje. Tutaj jest tak nieprzewidywalnie, że aż ciężko w ogóle określić stan bezpieczeństwa. Ale powiem wam, że dzięki Paweł, dzięki wielkie, powiem wam, że sprawa tutaj wygląda tak, że wszystkie miejscowości małe wyglądają identycznie. Naprawdę, 1 do 1. Będziemy się starać odbić zaraz, żeby nie jechać tą drogą, bo to jest chyba główna droga, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy główna, czy nie główna, ale no jest spory ruch. My bardziej preferujemy z Haneczką tutaj takie miejsca, gdzie jest bardziej wiejsko i sielsko.
Te widoki kojarzą mi się z wyżyną tybetańską. Tak jak patrzę na prawo i na lewo. Te chatki, takie pościskane sklepy. Dosłownie. Okej, wysiadamy coś zjeść. Trzeba ręczny zaciągnięty. Słuchajcie, kto zapomina ręczny jest, Hania zaciągnęła. Pamięta o tym dobrze. Idziemy zjeść trochę tutejszego jedzonka. Ja jeszcze nie próbowałem popularnego rice and curry, więc to spróbuję, a będzie trochę pikantne, ale damy radę. To tam muzyczka gra w autobusie? Ale wypełniony autobus. Ja cię wypchany po brzegi, słuchajcie. Black tea, 100. Herbatka jest za 50, najpierw była za 200, teraz jest za 100. Tutaj się kupuje za 1000 i się je ile chce tego tutaj. Jakieś ziemniaczki, jakieś tutaj właśnie warzywka. Pyk. Jak tam, Hania? To wygląda? Pan z takim uśmiechem mówił o cenie herbaty, że nawet jeżeli za 100, dla nas to nie jest dużo, to po prostu jej nie biorę. W sensie czujesz się oszukana? No tak, z uśmiechem mówi, że 200. Powiem wam, że nawet w Indiach chyba nie było takie piekące. Dziwię się, bo jesteśmy w rewirze turystycznym, że wciąż przez tyle lat ci ludzie się nie nauczyli. Ale oni też mają taki specyficzny smak, taki słony jakiś. To zielone jest takie w ogóle jest jakiś rybne. Przesolone strasznie. Takie rybne. Takie rybne trochę. Ale ostre? Nie wiem. Wiemy, że płacimy więcej. Ale ostre, o matko. Oficjalnie stwierdzam, że nie lubię wyrzucać jedzenia, ale tego się nie da zjeść. To jest super solone, to jest ekstremalnie solone jeszcze z takim posmakiem ryby, ale to jest okej. Tylko ryż nie jest solony. Kurczak tak pikantny, że ta soczewica, o matko bosko przenajświętsza. Te tortille sobie jemy. Jest tragicznie. Dopali po czasie, więc już się nie da nic z tym zrobić. Strasznie. Trzeba jeść jakiś właśnie fried rice, czy ten, gdzie oni przyprawiają do tego, bo robią to na bieżąco, bo inaczej to nie da się przetrwać. Aż tak nie pali to tak całe usta. Nową kasę. Proszę, szanowni państwo, rozgościć się w lesie eukaliptusowym. To wszystko, co tutaj widzicie, to jest właśnie eukaliptus. Eukaliptus, który mamy tutaj, to dwa typy. Jeden bardzo prosty do identyfikacji, to jest eukaliptus, to jest drzewo takie bez kory, białe, szare, zaraz do niego podejdziemy, a drugi to jest eukaliptus wielki. Tamten biały to jest eukaliptus rozgałęziowaty, jak dobrze pamiętam. I ktoś zaraz zapyta, kierowniku, czy eukaliptusy występowały zawsze naturalnie na Sri Lance? Moi drodzy, odpowiedź brzmi nie. XVIII wiek, XIX wiek, 1890 rok, XIX wiek, moi drodzy, Brytyjczycy przywożą eukaliptus na Sri Lankę. Skąd? Z Australii, rzecz jasna. Przywożą nie dwa rodzaje, tak jak tutaj widzimy, ten biały i ten ciemny, tylko przywożą, moi drodzy, 50 rodzajów, w zależności od tego, jaki był cel i chęć osiągnięcia przez Brytyjczyków. Eukaliptus świetnie działa na drogi oddechowe. Eukaliptus... Co tutaj zostało zerwane? Jak tu się tutaj można zgubić? Jak tu się nawet nie da zgubić? Proszę zobaczyć, jak tutaj muszki mnie oblatują. Co to za muszki? Nie wiem. Po co Brytyjczykom eukaliptus? Moi drodzy, zastosowań cała masa. Eukaliptus ma to do siebie,
że on wyciąga bardzo dużo wody, szybko rośnie. I jak on wyciąga dużo wody, to osusza teren. Jak masz taki bagnisty teren, ładujesz eukaliptus i przez kilka lat wysuszy do cna. Więc jak zobaczycie, nie ma wokół eukaliptusów jakichś innych wyższych drzew. Są tylko trawy, krzewy. Dlaczego? Ponieważ eukaliptus bezpośrednio kradnie całą wodę wokół siebie. Więc inne drzewa nie mają po prostu możliwości wzrosnąć w takich warunkach. 2. Drewno, które świetnie nadaje się do spalania, czyli do napędzania przemysłu, czyli na przykład tak jak widzieliście na poprzednim odcinku, produkcja herbaty. Żeby można było produkować herbatę, trzeba ją najpierw osuszyć. Żeby osuszyć, trzeba rozpalić w piecu. Eukaliptus, fantastyczne. Tory, pociągi. Brytyjczycy budowali bardzo dużą, rozległą sieć kolejową. I kiedy ją budowali, potrzebowali drewna do podkładów kolejowych, rzecz jasna. Dziś te podkłady zastąpił beton. Kiedyś zarówno jak i tu, jak i u nas, no to też było drewno, moi drodzy. Drewno również konstrukcyjne. Czemu to mi dalej mówi, że zostało zerwane? Jak tutaj się nie da nic zerwać, szanowni państwo. Eukaliptusy tutaj właśnie na Sri Lance rosną znacząco szybciej niż w Europie. Dlaczego? Ponieważ jest tutaj stała temperatura i stała wilgotność, więc mają lepsze warunki do wzrostu. Ten eukaliptus biały, rozgałęziowaty, zobaczcie jaką on ma twardą w ogóle strukturę, jak jest twarde to drewno, ale trzeba zaznaczyć, że jest bardziej podatne na szkodniki. To ciemniejsze z korą jest mniej podatne na szkodniki. Te drzewa, które tutaj widzicie, ten las, myślę, że tak może mieć na około 60 lat, moi drodzy. Jak byłem w Tunezji i miałem okazję na wybrzeżu oglądać zasadzenia właśnie eukaliptusa, polecam zobaczyć w ogóle serię z Tunezji, no to tam można było zobaczyć młode drzewa i te młode drzewa można było zerwać te liście i te liście jak się tak rozetrze w dłoniach, to czuć przepiękny, oleisty taki zapach eukaliptusa, który udrożnia od razu nozdrza. Tutaj też jest taki przyjemny zapach. Zobaczcie, tutaj dosłownie dróżka, taka lokalna, droga, a tutaj taki biały las eukaliptusowy. Połączenie GPS Zostało zerwane. Przyznam szczerze, że ja się takiej drogi tutaj na Sri Lance nie spodziewałem. Zwłaszcza tutaj w centrum kraju, że tak powiem. W tym interiorze srilankowym. Po prawej stronie szkoła, elegancko zadbana. My lecimy. Yesterday there was sun and there was rain. Beauty in the Monday. Cmentarz prowincjonalny. Jeden pomnik. Tam widać jakaś świeżyna jest. To musimy podejść. Przez ułamek sekundy właśnie zobaczyłem nagrobek i mówię do Hani, tutaj jest cmentarz, trzeba się zatrzymać. Moi drodzy, tutaj na Sri Lance, kiedy jest pogrzeb, nikt nie zakłada czarnych ubrań, żeby zaakcentować żałobę. Tutaj zakładają ubrania w kolorze białym, czyli odwrotnie do tego, co mamy w Europie. Rodzina zmarłego dekoruje dom na zewnątrz i bramę białymi girlandami, białymi różnymi flagami, tak żeby dać znać, że odeszła bliska im osoba. Zobaczcie, jak pięknie przystrojony grób. Takiego w Polsce nigdy nie widziałem. I w momencie, kiedy odchodzi osoba, rodzina tejże osoby jest zobowiązana ugościć swoich gości, którzy przychodzą oddać ostatnią cześć osobie, którą znały. I zasada jest taka, że kiedy umiera osoba, w domu nie można gotować na ogniu. Więc przyrządza się specyficzne potrawy, tak żeby ugościć gości, ale z reguły jest tak, że jak ktoś przychodzi na taki pogrzeb, no to przynosi też już jedzenie. Z reguły takie, które trzeba przyrządzić właśnie na ogniu. Często i gęsto bogatsze osoby po prostu biorą catering, żeby było łatwiej. Ale osoby na prowincjach już muszą sobie radzić same i liczyć na wsparcie sąsiadów. Zwróćcie uwagę, że na Sri Lance jest bardzo dużo takich przeróżnych, pięknych, dorodnych kwiatów, a nie ma tutaj na grobie ani jednego. W Polsce, jak ktoś odchodzi, no to zawsze kwiaty pogrzebowe, wiązanki, a tutaj już nie.
Obstawiam, że to buddyjski pochówek, moi drodzy. Buddyjskie pochówki mają to do siebie, że kiedy idzie ten korowód z trumną na czele, no to jest grana głośna muzyka. Wszyscy idą w tym korowodzie za tym pogrzebowym karawanem, że tak powiem. Często i gęsto może to być po prostu wóz drewniany, który ciągnięty jest przez konia bądź bawoła, w zależności od zamożności tego, gdzie dana osoba mieszkała bądź zmarła. No więc świat jest naprawdę różnorodny, przeciekawy. A tutaj oczywiście już jesteście sami w stanie zidentyfikować drzewa eukaliptusy. Eukaliptusy! Coś tam się dzieje, ale tam to już muzułmańskie tematy. Oj, ile butelek. Za zmarłego to i piersióweczkę się machnie. Czemu nie? Na zdrowie, żeby mu było. Powiem szczerze, że ja jestem z nas bardzo dumny. Wzięliśmy naprawdę od razu na klatę takie serpentyny, bo nie jedziemy tymi szlakami takimi utartymi, turystycznymi. Uciekamy od nich bardziej w takie poboczne ścieżki, bardziej kręte, bardziej wymagające, gdzie jest mniej samochodów, gdzie jest bardziej lokalnie, ale jest trudniej pod względem logistycznym, bo te drogi wyglądają jak chodniki w Europie. Hania poszła na siku, a ja sobie idę do przodu. Zobaczcie, jakie jest nachylenie. Zobacz, 45 stopni. Chodzenie po tym, ogarnianie tych krzewów herbacianych, to jest naprawdę ogromny wysiłek fizyczny. Zobaczcie, jest tak, trzeba to posiać, trzeba to pielęgnować, później trzeba to zebrać, później to trzeba przepuścić przez maszyny, później wysuszyć i później przetransportować, więc ta cena finalna jest naprawdę, moi drodzy, niekiedy zawrotna, ze względu na to, że to po prostu jest ogromny nakład pracy. I pojechała. Co, ty chciałaś mnie zostawić? Zapraszam. Hania, ja już płakałem, Próbowałam. ale serce nie pozwoliło. Słuchajcie, nie wiem skąd się wzięło to miasto, ale jesteśmy. Tutaj są tory kolejowe, którędy idzie najbardziej znany pociąg tutaj na Sri Lance. Taki, gdzie instagramerki wystawiają swoje stopy z pociągu i sobie pstrykają zdjęcia. Więc to jest właśnie tutaj, przez tą stację przejeżdża. Hania, Kiedyś trzeba skręcić. w gąszczu miejskiego zgiełku. Tam w ogóle nawet niebo jest, normalnie tak jakby droga spadała w niebo. Pomalutku, pomalutku. Dziadek na spacerze, ale ładna stara Corolla. Nie szarżuj, Hanna. Spadniemy? Pomalutku, pomalutku, pomalutku. Ja wierzę w nią, ale czasami mam chwilę zawahania. O, ja się słyszę. Idę zapytam o nocleg, patrzę, o gliny tutaj. Przecież wiecie, moi drodzy, że Hania bez papierów leci. Hello? Idziemy zobaczyć, ty. Lakshan! Zobacz. Kurde, jaka
Jaka miejscowa, ile kwiatów. Jak fajnie ogarnięte, proszę. Aby się chciało, ale to ile pielęgnowania jest. Języki teściowej, Sanseviera. Idę dopytać. Są foty turystów. Proszę, tam pociąg. Fajnie ogarnięte. Idę zapytam. Proszę zobaczcie. Tuk-tuk stoi tam. Tutaj tak postawiony. Widok taki. Hello, brother. Ekipa taka. W tym regionie pan Lipton zakupił pierwsze pola herbaciane. To właśnie tutaj zaczęła się herbata. Proszę bardzo. No właśnie. To pan Lipton, którego, moi drodzy, znacie ze swoich porannych herbatek. A tak wygląda nasza komnata. Ale telewizor jest, okno zakrywa, musi być telewizor. Ale klimatyczne. Klimatyczne. I te obrazy też klimatyczne. Czy wejdziemy tutaj? Światło jest. Drzwi mają takie właśnie szklane jakieś mazidła. Czysta toaletka. Ładnie. Nawet ciepła woda jest, co nie jest takie oczywiste. Proszę zobaczyć, jaki widok. Niebo. Niebo. Taki pokojek jak ten, co oglądacie właśnie na filmie, moi drodzy, kosztuje za nockę 34 zł. Luksusów nie ma, ale źle też nie jest. Nie, Hania? Widok na plantację herbaty z rana będzie piękny. Bo teraz jest mgła. O kurde, jedzie. Słuchajcie, to jest ten pociąg ze Sri Lanki. Jedzie skubaniec. A my jesteśmy przy samych torach i to wszystko normalnie czuć. Ty, ale refleksja mnie wzięła. Ten starszy pan z taką panią poszli, około 60. I tak mówię do Hani, ty Hania, co my kiedyś też tak będziemy popierdzielać? Czy ja dalej będę kręcił vlogi? I zobaczcie, dzisiaj sobie rozkminiłem. Kanał jest już 10 lat. I przez 10 lat macie przeróżne etapy mojego życia. I to nigdy nie upadnie. O, jest jakaś pani tutaj z plecakiem. To nigdy nie upadnie, to nigdy nie zginie. I wiecie, co jest jeszcze ciekawsze w tym wszystkim? Że jak ja będę miał 60 lat, to te filmy dalej będą. I jak one będą, to moje dzieci i wnuki też będą mogły to oglądać. Może teraz właśnie to oglądają. Ale jajca. Rozumiecie? Że ten moment, w którym zacząłem, to były początki vlogowania ze świata, z podróży na YouTubie właśnie. Więc to jest po prostu kapsuła czasu poniekąd. Ciekawe, nie? Liście, orzechy betelowe, arakowe, do rzucia, do plucia, do rzucia, do plucia. Raz jeszcze. Tym się pluje, tym się odurza człowiek. Thank you. Idę. O, dziadek właśnie szedł pewnie po używkę. Ależ oni tutaj tego jedzą. Mówię wam. Zobaczcie. Czapeczkę można kupić. Hello, brother. No, tutaj jak przypierdzieli, no to powiem wam, że może być zimno. Kubek z miedzi, miedziany. Do picia. To jest miedziany? To bardziej z brązu, to nie jest miedź. Nie, moi drodzy. Miedź jest... Zobacz, tak miedź wygląda. This is no copper. No copper. To nie koper. Miedziany, nie. To jest takie z brązu zrobione. Koper. Pani chyba nie wie, co to miedź. O, to już chyba bardziej takie wygląda miedziane. Ale malutki, to na kawę. Na kawuśkę. To jest miedź chyba, no ale bardzo mała. A bigger? Bigger. Normalnie banany sobie kupujesz prosto z łodygi. Co tam? Taki sen, pięknie czeka na coś do zjedzenia. No a jak? A jak? Może coś spadnie? Takie wyrwane z kontekstu miasteczko. Takie pośrodku gór, pośrodku niczego. Gdyby to nie było turystyczne, to by tak nie wyglądało, moi drodzy. To by wyglądało zupełnie inaczej.
Jesteśmy na 1430 metrach nad poziomem morza i ogólnie miasto znajduje się na takim urwisku, że przy dobrej widoczności nawet można zobaczyć światła z innych miejscowości oddalone o 100 km. Ciekawy klimat. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało wieczorem, w nocy. Wydaje mi się, bo tu jest tak mrocznie. Rzeź, no tak blisko, wszystko obok siebie, uważaj. A co tutaj jest? Jakaś ścieżka? Sam nie wiem. Tutaj idą te tory. Tutaj jest jakiś park. Kuku! Nie wiadomo czego. Tam sobie Czarinka idzie. W sumie nie wiem, gdzie wlazłem. Można kupić z kwiatami. Myślę, że taki traktor to marzenie niejednego tutaj farmera. Proszę. Oblegano, co tam się tak merdam. Te srylańskie, cejlońskie czarinki, one No. Nie. No. No. Zjadł śwież. No, oj, już bez takich. No nie. Ojej! Na inną czarinę. Dworzec w Hamputale. Licznik z energią odpadł. Kurczę, kłódka jest. Co? Dlaczego jest kłódka? Ojej, on jest całkowicie nieczynny. Widzicie? Zaniedbany w środku. Się zatrzymuje tylko i jedzie dalej. Ty, jak tam przejść? Jakoś przejdziemy. Ciekaw jestem, jak on tutaj... No wlazłbym, ale wszędzie kłódki są pozakładane. Co dalej? Tu jest stary dworzec. Zobaczcie, płot zrobiony z tego. Ze starych szyn. Opa! A, widzicie. Chyba tutaj dalej troszkę ten zrobiony jest. Ale klimat, ty. Podkłady kolejowe. Z drzewa eukaliptusowego zapewne, moi drodzy. O tym, o czym dzisiaj było mówione. Bądź tutaj, a tutaj proces, właśnie ciężko powiedzieć. Tani specyfik to jest ropa naftowa, ale też jest taki specjalny, na ty się chyba nazywa, Hampatula. Nowy dworzec, no ten to stary. I tutaj właśnie się zatrzymuje. 1893 powstaje stacja Hampatule. Zobaczcie, rozstaw torów kosmicznie szeroki, znacząco szerszy niż ten, który mamy w Polsce, moi drodzy. Zobaczcie, jak pięknie zachowana stacja w takim angielskim stylu wręcz. I ktoś zaraz może zapytać, po co, moi drodzy, po co Anglikom stacja kolejowa? Prosta sprawa. Po to, żeby wywozić tonami herbatę i eksportować ją dalej. A oczywiście później z tamtej strony przywozić niezbędne maszyny i sprzęty do uprawiania właśnie herbaty. Ale też trzeba zaznaczyć, że Brytyjczycy byli i są narodem wygodnym, lubiącym chłodne klimaty, a nie to, co dzieje się na wybrzeżu. Dlatego też bardzo często przyjeżdżali tutaj właśnie wypoczywać i spędzać wolny czas, czyli wakacjować. O, toaleta. Chodzę zobaczyć. Ciekaw jestem. Jakie pudła na segregację. Stara toaleta. No tak, z dziurami. Wschodnia taka, bym powiedział. Tak to wygląda. Czyściutko, pachnąco. Zadbane. Powiem wam, że tam, gdzie turysta, tam, gdzie pieniądze, tam ludzie ogarniają, bo muszą ogarniać. Bo niestety, jak będzie brud, syf i mogiła, no to turysta nie przyjdzie. Zobaczcie, jak Anglicy zrobili jakąś sieć połączeń właśnie kolejowych. Od północy do portu północnego, do portu południowego. Tutaj od zachodu do wschodu wszędzie rozdysponowane na każdą stronę świata, tak żeby można było maksymalnie wyeksploatować Sri Lankę, czyli Ceylon w tamtym czasie. Zobaczcie, jak wygląda
okienko sprzedaży biletów. No po prostu czas się tutaj zatrzymał i to fest. Takie kraty, żeby okna nie wybić. Tablica informacyjna. Może się komuś to przyda. Zobaczcie, aktualne godziny odjazdów i przyjazdów. Proszę, zerknijcie sobie. Ceny jeszcze. A, tutaj zerknijcie, tutaj chyba są aktualne właśnie godziny przejazdów. A tutaj, moi drodzy, macie ceny plus minus, nie? Jak to wygląda? Nie wiem za bardzo. Tutaj macie klasy, pierwsza, druga, trzecia. Najtańszy bilet kosztuje 2000, czyli około 16 zł. Jak to mniej więcej się rozkłada tutaj? To nie wiem. A, tutaj chyba są... Ile będzie mniej więcej kosztować? Nie wiem. Nie wiem, na czym to polega. Wiecie, nie wiem, jak czytać w ogóle te ceny nawet. Zobaczcie, czy takie herbaty nie są przypadkiem w Biedronce dostępne. Basilur? Może ktoś będzie bardziej ogarnięty. Zobaczcie na to. Magnesiki można kupić. A tutaj, voilà, Polska. Poland. O, wow. Kamila and Robert. Zobaczcie na nagraniach, zwłaszcza gdzieś tam z tyłu w tle, hello brother, że ludzie niektórzy chodzą poubierani jak u nas zimą. Mamy teraz jakieś 25 stopni i taki delikatny, rześki powiew wiatru. Nie jest tak źle. Nie jest 25 będzie, tylko ten wiaterek. Ja tak z 20. Myślisz? No. Nie, 20 to już by było bardzo chłodno. Ale faktycznie tak, no z 20 na plusie, no. Żeby nie było. Ale niektórzy chodzą po ubieraniu, jakby było co najmniej z minus 15. O, chipsy robią tak o, na kilogramy sprzedają. Żeby było taniej i żeby większość osób było stać na to. Pan kokosa robi. Tutaj w sklepiku takim osiedlowym, że tak powiem. Przeważnie są te słodycze. O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego? Te ciastka to jest główny towar w sklepie? Nie wiem. No i oczywiście czekolada. Ale czekolada to, moi drodzy, towar drogi. I myślicie, że na takiej Sri Lance wszystko jest naturalne? Hello guys. Nie, moi drodzy, nawozy tutaj idą. Duże nawozy. Bo niestety szkodniki, nieszkodniki też są, więc trzeba z nimi walczyć. Owoce, warzywa też pryskają, moi drodzy. To nie jest tak, że wiecie, że tutaj nie ma pryskania. Skąd towar? Nie ciężko się domyślić. Hello brother. Nice shop. A lot of stuff. Wow. From Poland. Poland, yes. Zobaczcie. Minerały. Minerals. Is minerals? Minerals, no. Tutaj. To grow up better. For the grow up. Okej, pan Vela Boty i pan tutaj pokazuje hormon pomagający wzrastać krzewom herbacianym. Zobaczcie, to nie jest Max Crop Power Tea. To nie jest tak, że te herbatki sobie tak rosną naturalnie. Thank you, sir. They grow up. No widzicie, to się człowiek wspomaga się. Duże i większe rosną. Tak jest. Thank you so much, sir. Thank you. How are you? Very good, brother. You're from? Poland. Dzień dobry. O! Dzień dobry. Nice. Yes, good people, Poland, police. Thank you so much. Dobra. Dobrze, idziemy, coś zjemy. Zobaczymy, co tutaj będzie można skosztować. Flagi. A to jest akurat fajne. Iran. Watykan, Izrael.
A gdzie jest polska flaga, ja się pytam. Jak nie ma polskiej, to nie będę jadł. Hello guys. Ach, pani w lokalu w czapeczce. Proszę otworzyć. Proszę otworzyć. Voila! Stolik z fajurami, ale za to z widokiem na Sylwankę. To jest trochę obskurnie. Tu jest obskurnie. Tu jest obskurnie. Tu jest obskurnie. I tu śmierdzi. Jestem przeciekawy, czym będzie draft beer mug. Czyli chyba w kuflu podane. 425, czyli coś około 3 z kawałkiem, 3,50. Weźmiemy też to, co chcieliśmy dzisiaj zjeść na tym odcinku, czyli rice and curry chicken. Kłamią, oni dzisiaj tak kłamią. Niestety. Moi drodzy, tego piwa z nalewaka nie ma oczywiście. Poprosiliśmy takie większe tego Liona tutejszego. Pan poszedł, kupił w puszce z 500 ml, bo ten ma 625 i tak w ręku trzymał. Hania zobaczyła i mówi, nie, no my chcemy takie, bo to kosztuje tysiaka. 8-9 zł, nie? 950. Tak, 950, czyli 9 zł, 8 coś z kawałkiem. Myślę, że po prostu kupił tańsze i miał nadzieję, że nie zauważymy, że jest mniejsze. I o to głównie chodziło, bo tłumaczenie było beznadziejne. Jakieś Ale dziwne, tamto też poszedł dziwne kupić. tłumaczenia. Czekamy na jedzonko jeszcze. Kurczak, ryż. A ryżu nie ma. And the rice? Nauczeni doświadczeniem wiemy, jak duże porcje tutaj serwują. Trochę ryżu Hana, trochę ja. Pojemy sobie. Ostre? Troszkę ostre. Moi drodzy, kończymy odcinek. Bardzo dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się ciepło, zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, rzecz jasna. Nie zapomnijcie wejść na Studio Rozmów by Hanna. Najważniejsze, żeby pilnować własnego interesu. Dokładnie. Trzymajcie się, moi drodzy, do usłyszenia, a my teraz jemy rice and curry z kurczakiem i z różnymi surówkami. Mój faworyt, no to będzie ta mizeria chyba. To jest ostre. To jest ale fajne. po chwili. Dobra, jemy. Nie ma co już tutaj wybrzydzać.